I teraz jest pytanie, czy wszyscy mamy jednakowy dostęp do możliwości tworzenia dowodu. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy parę partnerów, którzy spierają się w sądzie na tle przemocy domowej. Być może partner ma większą władzę nad tym, co rodzina trzyma w chmurze. Czyli wszystko, co zostało nagrane przez telefon komórkowy partnerki, może pozostawać we władzy osoby, która ma wyłączny dostęp do chmury albo do zabezpieczeń w tej chmurze. Więc tutaj jest też pewna nierówność. Na stole kładę proces karny. To jest moje laboratorium. Moimi narzędziami jest feministyczna teoria prawa w ujęciu intersekcjonalnym. Zastanawiam się nad tym, jak ten proces karny powinien zostać przeformułowany, a moją szansą na dokonanie tego przeobrażenia, tej zmiany jest transformacja technologiczna, era cyfrowa. W moich wszystkich recenzjach jasno wybrzmiewa, że gwarantem tego, że dowiozę projekt tak duży jak RC Advance za 2,5 miliona euro przez 5 lat, jest to, że w przeszłości prowadziłam wiele różnych grantów NC. Karolina Kremens, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego, jest moją kolejną gościnią w serii Pokolenie NCN. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Pani profesorka zajmuje się wpływem nowych technologii na proces karny, jest byłą prokuratorką, obecnie zajmuje się organizacją i funkcjonowaniem prokuratury od strony naukowej i praktycznej i kieruje Centrum Digital Justice na Uniwersytecie Wrocławskim. Raz jeszcze cześć. Cześć. To tylko doprecyzuję, że byłam asesorką prokuratury. Zanim zostałam mianowana na prokuratorkę, wróciłam do Akademii na Uniwersytet Wrocławski. Wszystko już wiemy. Zajmujesz się tym, jak nowe technologie, kamery, algorytmy, sztuczna inteligencja zmieniają proces karny. Rozumiem, że tak naprawdę proces karny zawsze musiał dostosowywać się do zmian technologicznych, a teraz może ta zmiana przyspieszyła. No, zawsze było tak, że wszystkie nowości, które przychodziły, czy badania DNA, czy jakieś kwestie związane z identyfikacją ludzi poprzez odciski palców, czyli te wszystkie nowości w jakiś sposób wchodziły do procesu. No i w szczególności w tym zakresie, czym się zajmuje, procesu karnego. I jeżeli mamy tak wielką dominację ery cyfrowej teraz, jeżeli technologie wchodzą do naszego życia z każdej strony, to naturalnym jest, że biorą udział także w tym, co się dzieje w procesie karnym i modyfikują nam proces karny. I tu mogę podać różne przykłady. Mamy zdalne postępowania od czasu COVID-u w szczególności. Mamy w wielu krajach regulacje dotyczące zdalnych postępowań, w jaki sposób świadkowie, oskarżeni także, czy inne strony postępowania, także organy będą występować zdalnie w postępowaniu, ale dotyczy to również dowodów elektronicznych chociażby, czyli coraz więcej materiału dowodowego nie jest takim klasycznym materiałem dowodowym, z którym jesteśmy związani, do którego jesteśmy przywiązani, czyli nie są to już zeznania świadków na sali sądowej, nie są to już tylko i wyłącznie jakieś materiały z przeszukania torebki, mieszkania, ale coraz częściej przeszukanie telefonu komórkowego, przeszukania chmury, geolokalizacyjne dane, które dotyczą jakiejś osoby, no i także już zupełne nowości polegające na tym, że te dowody nie zbierają tylko organy ścigania, ale bardzo często są przesyłane przez inne osoby, czyli przez uczestników danej sytuacji, obserwatorów, świadków, którzy byli na miejscu zdarzenia. I oczywiście to generuje całą masę problemów związanych z tym, kto zebrał te dowody, czy rzeczywiście były zebrane na miejscu zdarzenia, czy nie zostały w jakiś sposób zmanipulowane, jaka jest autentyczność tych danych, czy są wiarygodne, a przede wszystkim są to ogromne masy materiału. I tutaj zajmujemy się także w centrum dowodami, które są przedstawiane przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym i to jest taki świetny przykład tam, gdzie rzeczywiście tych dowodów jest cała masa. I to, w jaki sposób ta technologia modyfikuje nam już w tych dwóch zakresach zdalnych postępowań i dowodów elektronicznych, jak ta technologia nam modyfikuje proces karny, pokazuje, że to będzie przychodziło także do innych działów procesu karnego, nie tylko międzynarodowych postępowań, gdzie rzeczywiście tego materiału jest mnóstwo, ale także do krajowych postępowań karnych i coraz częściej się z tym spotykamy. Więc te zasady procesowe, które kiedyś funkcjonowały w określony sposób, chociażby zasada bezpośredniości, czy zasada równości broni, to są zasady, które bardzo mocno nam technologia modyfikuje. No i pytanie, co możemy z tym zrobić? No właśnie, modyfikuje, ale bardziej na plus czy bardziej na minus? Bo jak wspominasz na przykład o postępowaniach zdalnych, no to dla mnie skojarzenia są raczej pozytywne, tak? Łatwiej, rozumiem, doprowadzić do tego, że ten proces się odbywa, na przykład, tak? Nie trzeba dojeżdżać
Widzisz więcej plusów czy więcej minusów? Da się to tak łatwo wartościować? Znaczy, myślę, że są jak we wszystkim, są wszędzie plusy i minusy jednocześnie. Więc takie ogromne plusy można zauważyć na przykład w postępowaniach, które się toczą w miejscach, gdzie osoby rzeczywiście są od siebie oddalone. I tu powiedzmy przykłady z Kanady, gdzie odległości pomiędzy powiedzmy północą Kanady oddaloną bardzo mocno od miejsc, gdzie się proces rzeczywiście mógłby odbywać, zimą odseparowanych od wszystkiego, czy w Australii te odległości również są ogromne i tam rzeczywiście ułatwia to świadkom, niekiedy także oskarżonym, stronom postępowania, organom brać udział w tym postępowaniu. Natomiast ma to oczywiście swoje także ograniczenia. Mamy takie podejście, że to może zawsze być tylko korzystne dla świadka, że ten świadek na przykład będzie zeznawał online, ale jeżeli, bo na przykład jest to kobieta, która jest opiekunką dla dwojga swoich czy trojga dzieci, nie musi opuszczać tego swojego mieszkania, nie musi jechać daleko, czy nawet bliżej do drugiego miasta, czy nawet w tym samym mieście, załatwiać tej opieki nad dziećmi, żeby móc złożyć te zeznania, wyjaśnienia, jeżeli by była oskarżoną, to rzeczywiście ma charakter pozytywny. Ale nie widzimy tej drugiej strony, że jednocześnie złożenie takich zeznań czy wyjaśnień z jakiegoś miejsca, nad którym organ nie ma kontroli, może powodować także pewne trudności, czy nikt nie wpływa na zeznania, wyjaśnienia tej osoby, czy nikt nie wymusza swego rodzaju zeznań na tej osobie. Nie myślimy już zupełnie, najczęściej nie myślimy zupełnie o tym, że taka osoba może przede wszystkim nie mieć dostępu do komputera, może nie mieć dostępu do internetu, więc musi jakoś zdobyć ten dostęp, a my zakładamy jako, no, powiedzmy, bogaci, wykształceni uczestnicy procesu karnego, że to wszyscy mają dostęp do komputera, telefonu czy internetu, stabilne łącze, a po drugie, czy taka osoba ma w ogóle umiejętności, żeby się połączyć w ten sposób. No i jest jeszcze kolejna sfera, w jaki sposób my odbieramy te zeznania czy wyjaśnienia składane online. Czy w ten sam sposób potraktujemy osobę, która jest na sali sądowej, tak jak tą osobę, która zeznaje powiedzmy z jakiejś odległości. Więc tu jest tych niuansów Zwłaszcza bardzo wiele. jeśli ma niestabilne łącze. Zwłaszcza jeśli ma niestabilne łącze. Takie fantastyczne badania prowadziła w ostatnich latach grupa z Gdańska w grancie Narodowego Centrum Nauki, zresztą pod kierownictwem profesora Steinborna i tam badali zresztą z udziałem aktorów, jak są odbierane zeznania świadków, którzy stoją przed kamerą, ale w różnych też ujęciach. Czy jest to sama głowa, jest to większa część ciała, jest to taki szerszy jeszcze obraz i w zależności od tego, jak stabilne jest łącze. Czy widzimy wszystko dobrze, czy może gdzieś tam są jakieś przerwy i to są rzeczywiście interesujące badania. Różne, które obserwuję badania pokazują, że nie jest to tak jednoznaczne, jak nam się wydaje, że zawsze ten bardziej wiarygodny będzie na sali, a ten mniej wiarygodny poza salą, no ale to już generuje dodatkowe też problemy, na przykład czy obrońca oskarżonego, jeżeli oskarżony zeznaje zdalnie, składa wyjaśnienia zdalnie, byśmy w Polsce powiedzieli, jeżeli takie wyjaśnienia oskarżony składa, będąc oddalonym od sądu, to czy obrońca powinien być na sali sądowej w obecności sądu, czy raczej obok oskarżonego i jak to rzutuje na ocenę tego, co oskarżony robi. Są teorie, że powinien znajdować się obok sędziego po to, żeby na bieżąco móc koordynować i odnosić się do sytuacji, która jest na miejscu i zabezpieczać prawa oskarżonego, ale z drugiej strony no, ten problem natychmiastowej komunikacji z oskarżonym musiałby być jeszcze jakieś dodatkowe łącze pomiędzy oskarżonym i obrońcą siedzącym na sali. To samo dotyczy zresztą tłumaczy, czy oni powinni być na sali, czy może powinniśmy korzystać z takich tłumaczeń online za pomocą jakiegoś silnika algorytmicznego, sztucznej inteligencji, która by pomagała zrozumieć. Więc tu jest, tych niuansów jest bardzo wiele, więc chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, że są tylko plusy albo tylko minusy. Są zarówno i plusy, ale także i minusy i trzeba w jakiś sposób, no tak jak zawsze w procesie karnym, wybalansować i wypracować jakiś taki standard, który byłby nigdy idealny, ale najbardziej optymalny i to dla wielu uczestników procesu jednocześnie. A są jeszcze jakieś inne czynniki, które sprawiły, że sprawa stała się bardziej skomplikowana, gdy technologie cyfrowe weszły do sal sądowych? Czy to właśnie te postępowania zdalne i wszystkie okoliczności z nimi związane są kluczowe? Ja bym powiedziała, że to jest tylko jeden z elementów. Te zdalne postępowania jakby w tym trybie procesowym, co zresztą ćwiczymy już od dłuższego czasu w różnych kontekstach, bo mamy też przepisy, czy w Polsce, czy za granicą, że w niektórych sytuacjach te zdalne przesłuchania zawsze mają miejsce, czyli dotyczą na przykład ofiar przestępstw seksualnych, czy także dzieci. Dla bezpieczeństwa, żeby nie retraumatyzować takie osoby, w dalszym ciągu przyjmujemy, że one powinny zeznawać zdalnie, a przynajmniej mogą być w budynku sądu, ale żeby nie były na tej samej sali, gdzie oskarżone. Więc to są
takie regulacje, które już mieliśmy nawet wcześniej. Natomiast to jest tylko element, powiedzmy, otoczenia procesowego, ułatwiający być może, albo niekiedy utrudniający to postępowanie. Natomiast te wszystkie kwestie związane z dowodami, czyli co jest dowodem, jak ten dowód będziemy przetwarzać, czy będziemy mu nadawać określoną wiarygodność, a przede wszystkim z mojej perspektywy najbardziej interesujące aktualnie, komu dajemy wiarę, że ten dany dowód rzeczywiście został stworzony w określonych warunkach i kto ma dostęp do tworzenia dowodów elektronicznych. Bo bardzo często w różnych postępowaniach myślimy, że zeznania mogą być ułomne, bo ktoś może inaczej pamiętać albo może wręcz kłamać, ale dowodom DNA czy innym, teraz już elektronicznym, dodajemy nadajemy im trochę inną ważność. I teraz jest pytanie, czy wszyscy mamy jednakowy dostęp do możliwości tworzenia dowodów. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy parę partnerów, małżeństwo, którzy spierają się w sądzie na tle przestępstwa, powiedzmy, przemocy domowej i także przestępstwa na tle seksualnym. I teraz można założyć, że pewne dowody wygenerowane elektroniczne będą dostępne na etapie postępowania dla obu stron. Natomiast być może partner ma większą władzę nad tym, co rodzina trzyma w chmurze. Czyli wszystko, co zostało nagrane przez telefon komórkowy partnerki, wszystko, co zostało w jakiś sposób udokumentowane, może pozostawać we władzy osoby, która ma wyłączny dostęp do chmury albo do zabezpieczeń w tej chmurze. Więc tutaj jest też pewna nierówność, która nam się tworzy co do tego, czyja wersja zdarzeń na podstawie tych bardzo wiarygodnych, jak chcielibyśmy uznawać, dowodów elektronicznych będzie podejmowana. Twój najnowszy projekt to projekt, który będzie finansowała Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych. Dodam dla naszych widzów, że jesteś jedyną polską badaczką, naukowcem w ogóle, który w ostatniej edycji konkursu ERC Advance dostał ten grant, bardzo prestiżowy. W Polsce jest ich do tej pory mniej niż 20 w całej historii ERC. Celem tego projektu jest rekonstrukcja procesu karnego i zbudowanie koncepcji feministycznego proceduralizmu z uwzględnieniem pomijanych dotychczas perspektyw. To musisz zacząć od wyjaśnienia mi, czym jest feministyczny proceduralizm. Feministyczny proceduralizm jest tym, co stworzę na sam koniec tego projektu, czyli będzie to koncepcja, w jaki sposób ten proces karny powinien wyglądać, gdyby do tworzenia zasad procesu karnego, fundamentów, podstaw procesu karnego zostały zaproszone nie tylko te osoby, które oryginalnie zostały zaproszone, żeby je tworzyć, ale także inne marginalizowane grupy. I tak jak powiedziałaś, jest to rzeczywiście feministyczna teoria prawa jako narzędzie, które będę używać w tym projekcie do zweryfikowania zasad procesu karnego i być może zrekonstruowania ich, przeobrażenia, zbudowania na nowo, ale chciałabym bardzo mocno podkreślić, że to jest feministyczna teoria prawa w ujęciu intersekcjonalnym. Czyli nie chciałabym popełniać tego błędu, który przez wiele lat feminizm popełniał, czyli patrzył wyłącznie z perspektywy kobiety, ale głównie tej białej, wykształconej, majętnej kobiety. Natomiast ta perspektywa intersekcjonalna pozwala nam spojrzeć na inne wymiary tego braku uprzywilejowania, czyli nie tylko białe kobiety, ale kobiety także o różnorodnym kolorze skóry, różnej etniczności, można powiedzieć w niektórych kontekstach różnej rasie, także kobiety z różnych klas społecznych, czy to jeżeli chodzi o wykształcenie, ale także zasobność portfela, także jeżeli chodzi o orientację seksualną. Więc na przecięciu tych wszystkich nieuprzywilejowań i tej marginalizacji tworzą się bardzo istotne problemy, których nie widać z perspektywy takiego, powtórzę, białego, mainstreamowego, historycznie już odrzucanego feminizmu, w którym patrzyliśmy tylko z tej jednej, czy patrzyłyśmy z tej jednej tylko perspektywy na właściwie wszystkie aspekty dotyczące feminizmu. Badania będą prowadzone zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie, co też pozwoli pewne aspekty, które są na przykład w Polsce kompletnie niedostępne, rozpoznać z tej perspektywy intersekcjonalnej, chociażby prawa rdzennych osób, czy można powiedzieć w Polsce rdzennych, natomiast w Kanadzie używamy wzortu First Nation, pierwsze narody, Inuici i Metysi. Więc ta intersekcjonalność będzie widoczna na różnych poziomach, przede wszystkim klasa, różny dostęp do wiedzy, różny dostęp do właśnie technologii i ten feministyczny proceduralizm, o który pytasz, to będzie taki model postępowania karnego, który pozwoli zweryfikować, jak zasady procesowe, które widzimy dzisiaj, mogłyby i powinny być w inny sposób postrzegane właśnie z tej feministycznej, intersekcjonalnej perspektywy. Opowiedz mi o gadżetach, które przyniosłaś i na koniec zapytam cię o wpływ finansowania NCN na twoją pracę.
Więc zostałam poproszona o to, żeby przynieść 2 gadżety. Zastanawiałam się przez chwilę, skonsultowałam się z moim zespołem i postanowiłam przynieść tą grafikę, którą stworzył mój przyjaciel Łukasz Kubiński, która to grafika przedstawia to, czym jest mój projekt. Ostatnio słuchałam jednego z podcastów, był profesor Kaczmarek jednym z gości i powiedział, że dobry naukowiec, naukowczyni potrafi swój projekt narysować w taki sposób, żeby było jasne, co w tym projekcie się znajduje. No to nie ja sama narysowałam, moja własna interpretacja jest o wiele bardziej schematyczna i trochę mniej romantyczna, bym powiedziała, natomiast tutaj jest dokładnie to, co mój projekt przedstawia, czyli ja stawiam sobie za moje pole badawcze, jakby tworzę eksperyment, tak? Czyli na stole kładę proces karny. To jest moje laboratorium. W moim laboratorium zastanawiam się, jak ten proces karny, zasady procesowe powinny wyglądać, więc tu na stole leży proces karny, kajdanki, różne rzeczy, które się kojarzą z postępowaniem karnym. Moimi narzędziami jest feministyczna teoria prawa w ujęciu intersekcjonalnym, więc mam feministyczną teorię prawa w postaci mnie, bo to jestem ja, która zastanawiam się nad tym, jak ten proces karny powinien zostać przeformułowany, a moją szansą na dokonanie tego przeobrażenia, tej zmiany jest transformacja technologiczna, era cyfrowa, która tutaj fruwa wokół mnie. Więc laboratorium, proces karny, narzędzie, feministyczna teoria prawa i szansa, którą jest era cyfrowa. Natomiast nie byłoby tego rysunku w tych kolorach, gdyby nie moja wielka miłość do Taylor Swift, więc moim drugim gadżetem, który dzisiaj przyniosłam, jest płyta najnowsza Taylor Swift i historia jest następująca. Cały mój zespół wie, że jestem wielką i wierną fanką Taylor Swift i wiele rzeczy w tym projekcie jest także w jakiś sposób uwarunkowane tym, że feminizm wybijający z wielu piosenek Taylor Swift jest dobrze widoczny w całych moich badaniach i będę miała gorącą nadzieję, że Taylor Swift, do której się zwrócę o to, zezwoli także na użycie jako theme song mojego projektu jednej ze swoich piosenek o wdzięcznej nazwie Mad Woman, szalona kobieta dla tych, którzy nie znają języka angielskiego, dlatego, że uważam, że bardzo dobrze oddaje to, o czym jest ten projekt i jak dużo będę musiała energii włożyć w to, żeby przekonać ludzi do tego, że to szaleństwo, które jest w tym projekcie jest jednak realne. Natomiast chyba łatwo zauważyć, że kolorystyka tej płyty pomarańczowo-zielona współgra z kolorystyką moją i to było tak, że płyta się najpierw ukazała, a następnie składała mój projekt, a ja zawsze mam kolorowe projekty, więc to była Już determinacja. wiemy, jaki wpływ na ciebie ma Taylor Swift, a teraz na koniec ostatnie pytanie. Jak wpłynęło na twoją pracę finansowanie z Narodowego Centrum Nauki? Zacznę od końca. W moich wszystkich recenzjach, które się znalazłam w systemie ERC po uzyskaniu tego projektu, jasno wybrzmiewa, że gwarantem tego, że dowiozę projekt tak duży jak ERC Advance za 2,5 miliona euro przez 5 lat, jest to, że w przeszłości prowadziłam wiele różnych grantów NCN. I ja to powtarzam wszędzie i powtórzę to także dzisiaj, nie tylko dlatego, że tu jest hashtag pokolenia NCN, ale ja naprawdę jestem głęboko przekonana, że nie ma w Polsce ani jednego badacza, ani badaczki, która jeżeli uzyskali ERC, mając karierę w Polsce naukową, a nie przyjeżdżając z tym grantem z zagranicy, w jakiś sposób nie mieli grantu NCN-owskiego. Być może są jakieś wyjątki od tej reguły, natomiast wydaje mi się, że to jest warunek sine qua non otrzymania grantu RC, żeby móc pochwalić się uzyskaniem i przeprowadzeniem badań w oparciu o jakiś grant zewnętrzny i te granty zewnętrzne w Polsce przyznaje Narodowe Centrum Nauki. Ja tych projektów miałam 4, w innych brałam udział, ale w 4 byłam i jestem kierowniczką. Jestem tak stara, że nawet miałam grant KB na samym początku, który później niejako zamienił się w te granty Preludia Narodowego Centrum Nauki, ale miałam tu taką klasyczną ścieżkę, że przeszłam od Sonaty przez Sonatę BIS, po drodze Preludium BIS, które finansuje badania mojego fantastycznego doktoranta Kamila Sobańskiego, też nad zdalnymi postępowaniami właśnie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. I finalnie teraz realizuję projekt Opus. I ta praca w różnych zespołach, dzięki której mogłam się nauczyć, jak zarządzać różnego rodzaju zespołami mniejszymi, większymi, z udziałem studentów, doktorantów, to jest dokładnie to, co doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem i wyłącznie dzięki temu, wydaje mi się, byłam w stanie przekonać ERC, że mogę
doprowadzić do finału ten projekt, który mi powierzyli, bo od razu, i myślę, że to też może być jakaś wskazówka dla wszystkich, w tych recenzjach też wybrzmiewa, że nigdy nie byłam kierowniczką, PI-em w żadnym grancie europejskim. Kierowałam grupami badawczymi polskimi w różnych grantach europejskich, gdzie PI-em ktoś był z zagranicy, natomiast sama nigdy nie byłam PI-em i to jest prosto napisane i od razu jest napisane, ale pozostałe granty, które mam, wskazują krajowy, no i także Centrum Digital Justice wskazują na to, że jednak mimo, że nie byłam tym PI-em powiedzmy w horyzoncie i jestem w stanie zrealizować grant ERC. Więc no, droga do ERC wydaje mi się prowadzi w Polsce wyłącznie przez NCN, chyba że stworzymy jakąś inną agendę, która będzie to finansować, ale po co, skoro mamy tak dobrze działającą, moim zdaniem, organizację, tak dobrze funkcjonujący podmiot, który finansuje badania w Polsce. Więc jeżeli mogę jedyną rzecz powiedzieć, to myślę, że kluczowym jest zwiększenie nakładów na Narodowe Centrum Nauki także. Dziękuję bardzo. Moją dzisiejszą gościnią była pani profesorka Karolina Kremens z Uniwersytetu Wrocławskiego w towarzystwie Taylor Swift. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie.